Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Janczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, w których przedstawione zostaną m.in. podstawy obsługi urządzeń takich jak komputer czy smartfon. Dowiecie się Państwo, jak korzystać z komunikatorów i ciekawych aplikacji takich jak YouTube czy Google Earth. Pokażę Państwu, jak założyć i korzystać z poczty e-mail, czy też jak zrobić zakupy przez internet. Zajmiemy się także bezpieczeństwem naszych finansów w sieci. Na końcu filmu dla tych, którzy w tych tematach są bardziej zaawansowani, przedstawiam sprytny sposób, jak skopiować tekst z różnych zdjęć znalezionych w internecie. A w dzisiejszym filmie w bardzo prosty sposób pokażę Wam, jak działa komputer. Jeżeli interesuje Cię, jak szybko nauczyć się obsługi komputera, ale do tej pory być może nie miałeś nigdy okazji, aby spróbować, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Do czego służy mysz komputerowa i czym różni się od touchpada, co to jest plik, jak stworzyć swój pierwszy folder na zdjęcia, jak znaleźć ważną informację w internecie. Między innymi na te pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym wideo. Zapraszam do oglądania. Prawda jest taka, że aby zacząć korzystać z komputera, wystarczy nam podłączony do niego monitor, klawiatura oraz mysz komputerowa. Nie jest konieczna znajomość budowy wewnętrznej tego urządzenia. W przypadku laptopów wszystkie te trzy urządzenia mamy już wbudowane. Monitor, klawiatura oraz mysz w postaci tzw. touchpada. Aczkolwiek nawet w przypadku laptopów polecam podpięcie myszki zewnętrznej. W tym przypadku jest to mysz bezprzewodowa. Komputer, niezależnie od jego budowy, jak każde urządzenie elektroniczne, ma przycisk, który służy do włączania. Po naciśnięciu przycisku czekamy, aż komputer się włączy. To, co widzimy na monitorze naszego komputera po jego włączeniu, to pulpit, na którym znajdują się różne ikony. Do ich omówienia przejdę za chwilę. Aby wydawać komputerowi polecenia, potrzebujemy klawiaturę oraz mysz. Ta mała strzałka, którą widzimy na ekranie, to kursor. Do poruszania tą strzałką służy nam właśnie myszka. Jeżeli poruszymy myszą w lewo, to strzałka poruszy się w lewo. Jeżeli poruszymy myszą w prawo, to strzałka poruszy się w prawo. Czyli nasz kursor poruszy się dokładnie tak, jak my poruszamy myszką komputerową. Mysz komputerowa wyposażona jest najczęściej w dwa przyciski, lewy i prawy. I bardzo często ma również kółko, które służy do przewijania stron internetowych lub stron w przeglądanych dokumentach. Lewy przycisk myszy służy do wybierania lub zaznaczania. Możemy najechać na daną ikonę i jeżeli klikniemy na nią jeden raz i nie puścimy tego przycisku, to wówczas możemy ją przesunąć w inne miejsce. Natomiast jeżeli na danej ikonie klikniemy 2 razy lewym przyciskiem myszy, wówczas otwieramy dany plik, folder lub uruchamiamy dany program. Na każdej myszce komputerowej mamy jeszcze prawy przycisk. Po kliknięciu prawego przycisku otwiera nam się dodatkowe menu, ale nie jest ono zawsze takie samo, ponieważ to menu dotyczy tego, co akurat wskazuje nasz kursor. Na początkowym etapie podstawową funkcją, do której będziemy używali prawego przycisku, jest tworzenie nowych folderów lub dokumentów. Jeżeli chcielibyśmy używać myszki, która jest wbudowana w naszego laptopa, czyli tzw. touchpada, to jego obsługa jest bardzo podobna, z tą różnicą, że zamiast poruszać myszką, poruszamy palcem po gładziku touchpada. Gdy ruszamy palcem w lewo, wówczas kursor porusza się w lewo. Jeżeli w górę, to kursor porusza się w górę. Na dole mamy przyciski lewy i prawy, których funkcja jest taka sama jak w myszce zewnętrznej. Czyli jeżeli chcemy na przykład przenieść ikonę w inne miejsce, naciskamy lewy przycisk i jednocześnie przejeżdżamy palcem po touchpadzie. A czym jest wspomniana ikona? Te małe obrazki, które widzimy na pulpicie, to są właśnie ikony. Można powiedzieć, że ikona jest tak naprawdę przyciskiem włączającym dany plik, folder czy program. Na pulpicie naszego komputera możemy mieć różne ikony. W naszym przykładzie mamy kilka ikon. Ta ikona to kosz, w którym zamieszczane są dokumenty lub zdjęcia, które skasujemy. Druga ważna ikona, przedstawiająca pomarańczowego lisa, to Firefox. Jest to jedna z przeglądarek internetowych, czyli program, dzięki któremu możemy połączyć się z internetem. Trzecia ikona na moim komputerze, przedstawiająca kartkę papieru oraz literę W, to Word, czyli najpopularniejszy program do pisania różnego rodzaju tekstów. Ja na swoim pulpicie mam jeszcze ikony o nazwie foldery,
oraz komoda. Oczywiście z czasem na pulpicie możecie mieć dużo więcej ikon uruchamiających takie programy jak na przykład YouTube, Google Earth czy Facebook, o czym opowiem Państwu w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteśmy początkującymi użytkownikami komputera, to najprostszą, a jednocześnie najbardziej użyteczną dla nas umiejętnością jest możliwość tworzenia folderów. Folder to katalog, czyli zbiór plików komputerowych. Możemy go porównać na przykład do komody z szufladami. Folder to nasza komoda, w której możemy mieć szuflady, czyli inne foldery, lub zamiast szuflad dokumenty poukładane tak jakby na półce. Folderom można nadawać dowolne nazwy, dzięki czemu mamy porządek w komputerze. Pokażę teraz Państwu, jak stworzyć folder na zdjęcia. Aby stworzyć folder, klikamy na pulpicie prawym klawiszem myszy. Wyświetla się nam menu, z którego wybieramy opcję Nowy, najeżdżając na nią kursorem. Wówczas otwiera nam się dodatkowe menu, z którego wybieramy opcję pierwszą od góry, czyli folder. Klikamy w tym miejscu lewym klawiszem myszy i proszę zobaczyć, co się zmieniło. Na pulpicie został utworzony nowy folder. Każdy folder powinien mieć swoją nazwę. Nazwę folderu możemy wpisać w tym okienku, w naszym przypadku będą to zdjęcia. Udało nam się utworzyć folder, ale co dalej? Jak sprawdzić, co zawiera ten folder? W tym celu należy kliknąć na folder 2 razy lewym klawiszem myszy. W naszym folderze jest pusto, ponieważ nie zapisaliśmy w nim jeszcze żadnych dokumentów czy zdjęć. Załóżmy, że mamy 2 rodzaje zdjęć do posegregowania. Są to zdjęcia z wakacji oraz zdjęcia kwiatów. Żeby to zrobić, w folderze głównym możemy założyć kolejny folder, który będzie taką naszą szufladą na zdjęcia. Załóżmy folder wakacje oraz folder kwiaty. Czyli znowu klikamy prawym klawiszem myszy, wybieramy opcję Nowy, otwiera nam się dodatkowe menu, z którego wybieramy opcję folder i nadajemy mu nazwę wakacje. Podobnie tworzymy drugi folder na zdjęcia kwiatów. Klikamy prawym klawiszem myszy, wybieramy opcję Nowy, folder i nadajemy mu nazwę kwiaty. Teraz w tych folderach możemy posegregować nasze zdjęcia. Ja wcześniej przygotowałam dla Państwa inny folder, który nazywa się komoda. I w nim stworzyłam 2 kolejne foldery o nazwie szuflada 1 i szuflada 2. W pierwszym z nich umieściłam zdjęcia z wakacji, a w drugim umieściłam zdjęcia kwiatów. Załóżmy, że już nie chcę mieć tych zdjęć w tym miejscu, tylko chciałabym je przenieść do naszego nowego folderu, który utworzyliśmy. W jaki sposób to zrobić? Najpierw przenieśmy zdjęcia z wakacji. Zaznaczamy zdjęcia, które chcemy przenieść, klikając lewym klawiszem myszy i trzymając go cały czas przeciągamy myszką tak, aby komputer zaznaczył nam wszystkie zdjęcia. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolne zaznaczone zdjęcie. Z menu wybieramy opcję Kopiuj, jeżeli chcemy to zdjęcie skopiować, lub Wytnij, jeżeli chcemy je przenieść do innego folderu. Ja wybiorę opcję Kopiuj. Następnie wybieramy miejsce, w które chcemy przenieść nasze zdjęcia. Zamykamy folder Komoda, otwieramy nasz nowy folder Zdjęcia, klikając w niego 2 razy lewym klawiszem myszy. Następnie w taki sam sposób otwieramy folder Wakacje i klikamy prawym klawiszem myszy, wybierając opcję Wklej. Wówczas wszystkie zdjęcia, które chcieliśmy skopiować z folderu szuflada 1, znajdują się teraz także w folderze Wakacje. Ten sposób kopiuj wklej jest przydatny np. kiedy chcemy skopiować zdjęcia z aparatu do komputera, ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby zdjęcia zostały na naszym aparacie. Natomiast jeżeli chcemy przenieść zdjęcia z jednego folderu do drugiego, ale tak, aby w tym pierwszym zwolniło nam się miejsce, to jest na to kilka sposobów. Pokażę teraz Państwu ten najłatwiejszy. Otwieramy obok siebie folder, z którego chcemy przenieść zdjęcia, czyli szuflada 2, oraz folder, do którego chcemy przenieść zdjęcia, czyli kwiaty.
Do ustawienia obok siebie dwóch otwartych folderów czy innych programów służy środkowa ikonka, która jest w prawym górnym rogu. Zaznaczamy zdjęcia, które chcemy przenieść i przeciągamy je, czyli przesuwamy, nie odrywając lewego klawisza myszy, do folderu kwiaty. Puszczamy lewy klawisz myszy i w ten sposób zdjęcia zostały przeniesione. Jest to bardzo fajny sposób na przenoszenie zdjęć i wszelkich innych dokumentów. Zobaczcie Państwo raz jeszcze, co udało nam się stworzyć. Na pulpicie mamy folder o nazwie Zdjęcia. W nim znajdują się dwa inne foldery o nazwie Wakacje i Kwiaty. W pierwszym z nich mamy zdjęcia z wakacji, które możemy poprzeglądać klikając 2 razy w wybrane zdjęcie, a następnie klikając w strzałki. W drugim folderze mamy zdjęcia kwiatów i podobnie możemy je przejrzeć. W ten sam sposób mogą Państwo tworzyć dowolną liczbę folderów i w zależności od potrzeb nadawać im różne nazwy, dzięki czemu w Waszych zdjęciach, dokumentach, plikach muzycznych czy programach zawsze panować będzie ład i porządek. Jeżeli chodzi o okno folderu, to wcześniej wspomniałam o środkowej ikonie umieszczonej w prawym górnym rogu, która służy do zmniejszania wielkości okna lub powiększania okna na cały ekran. Ta pozioma kreska po lewej stronie od omówionej przed chwilą ikony służy do tak zwanego minimalizowania. Jej kliknięcie powoduje, że nasze okno znika z ekranu i pojawia się na dole na pasku zadań w postaci ikony. Gdy na nią klikniemy, przywracamy nasze okno na pulpit. Natomiast X z prawego górnego rogu służy do zamykania okna czy programu. Drugą najbardziej przydatną funkcją komputera jest możliwość pisania dowolnych tekstów. Wówczas pomocą służy nam program Word. Jego ikona wygląda właśnie w ten sposób. Jest to kartka papieru z literą W. Jeżeli klikniemy na tę ikonę lewym przyciskiem myszy 2 razy, kliknięcia należy wykonać dość szybko, jedno po drugim, to wówczas otworzy się Państwu dokument tekstowy, czyli nasza komputerowa kartka papieru, na której będziemy mogli zapisać dowolny tekst. Aby wprowadzić tekst do naszego dokumentu, należy kliknąć na dokument, wówczas pojawi się nam pionowa migająca kreska, która oznacza miejsce, w którym możemy rozpocząć pisanie naszego tekstu. Aby wprowadzić w dokumencie to, co chcemy napisać, jak zapewne się Państwo domyślacie, należy użyć klawiatury. Załóżmy, że chciałabym napisać zdanie: znajomość obsługi komputera daje wiele możliwości. Aby napisać zdanie rozpoczynające się wielką literą, należy wcisnąć klawisz Shift oraz tę literę, od której chcemy rozpocząć zdanie. W naszym przypadku będzie to litera Z. Czyli naciskam Shift, przytrzymuję go i jednocześnie naciskam Z. Wówczas na ekranie komputera w dokumencie tekstowym pojawia się duża litera Z. Kolejne litery chciałabym, żeby były już małe, dlatego puszczam klawisz Shift i wprowadzam je bezpośrednio z klawiatury. Na końcu wyrazu znajomość mamy 2 polskie litery, których nie ma na klawiaturze komputera. Jak zatem można je napisać? Otóż służy do tego prawy przycisk Alt. Jeżeli naciśniemy klawisz Alt oraz jednocześnie naciśniemy literę A, uzyskamy O. Jeżeli naciśniemy Alt i literę S, uzyskamy Eś, a Alt plus C daje nam Ci. I podobnie jest z pozostałymi polskimi literami. I w ten sposób prawidłowo napisaliśmy wyraz znajomość. Aby napisać całe zdanie, potrzebujemy jeszcze wiedzieć, jak zrobić przerwę między wyrazami, ponieważ komputer nie robi jej automatycznie. Do zrobienia przerwy między wyrazami służy ten podłużny przycisk na klawiaturze, nieoznaczony w żaden sposób, czyli spacja. Klikając ją, uzyskujemy pojedynczą przerwę między wyrazami. I teraz możemy przejść do pisania dalszej części zdania. Znajomość komputera daje wiele możliwości.
Zdanie kończymy oczywiście kropką. I w ten sposób możemy zapełnić tekstem cały dokument. Jeżeli natomiast pomylimy się podczas pisania tekstu albo po prostu będziemy chcieli coś zmienić, to możemy wykasować jego część używając klawisza Backspace. Aby redagować tekst, czyli zmieniać jego kształt, czcionkę, wielkość czy na przykład kolor, możemy użyć funkcji programu zamieszczonych tutaj na górze, na tzw. pasku narzędzi. Pokażę teraz Państwu zastosowanie kilku z nich. Pierwsza z tych funkcji pozwala nam na zmienianie kształtu czcionki. Aby zmienić czcionkę, należy zaznaczyć fragment tekstu, który chcemy zmienić. Klikamy lewym klawiszem myszy na początku tekstu i nie odrywając palca z przycisku, przeciągamy myszą w prawą stronę, aż do końca fragmentu, w którym chcemy zmienić czcionkę. Następnie puszczamy myszkę i proszę zwrócić uwagę, że fragment ten pozostanie zaznaczony. Dzięki temu zaznaczeniu komputer będzie wiedział, że dokładnie w tej części tekstu chcemy wprowadzić jakieś zmiany. Następnie klikamy w strzałkę w tym okienku. Wówczas rozwinie nam się menu z wieloma możliwościami czcionek do wyboru. Ja wybiorę tę czcionkę, zaznaczam ją poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy i proszę zobaczyć, w zaznaczonym fragmencie tekstu czcionka została zmieniona. Czynność tę możemy powtarzać wielokrotnie, aż znajdziemy taki kształt liter, jaki będzie się nam podobał. Analogicznie możemy zmienić rozmiar czcionki, czyli sprawić, żeby część tekstu była napisana większymi literami. Aby to zrobić, zaznaczamy tekst i klikamy w to okienko obok nazwy czcionki. Rozwijamy je, klikając w strzałkę obok i wybieramy rozmiar czcionki, który jest nam potrzebny. Ja wybiorę na przykład 20. I w ten sposób możemy pracować z tekstem, aż uzyskamy taki jego kształt, jaki potrzebujemy. Oczywiście Word daje nam wiele innych możliwości pracy z tekstem, ale na początek te informacje, które omówiliśmy, są wystarczające. Warto jeszcze wiedzieć, że dokument, który stworzyliśmy, można zapisać w komputerze. W tym celu wybieramy w lewym górnym rogu opcję Plik, Zapisz jako i wybieramy lokalizację, czyli miejsce na dysku komputera, w którym chcemy zapisać nasz dokument. Ja wybiorę pulpit. Następnie wpisujemy nazwę dokumentu, na przykład Podstawy informatyki. I klikamy Zapisz. I nasz dokument został zapisany na pulpicie. Bardzo często komputer służy nam także do korzystania z internetu. Korzystanie z internetu umożliwia nam na przykład przeglądarka internetowa. Istnieje wiele różnych przeglądarek. W moim komputerze zainstalowana jest jedna z najbardziej popularnych, czyli Firefox. Jest to ta ikonka z pomarańczowym lisem. Aby skorzystać z internetu, należy włączyć przeglądarkę, czyli kliknąć na ikonę przeglądarki 2 razy lewym klawiszem myszy. Jeżeli znamy konkretny adres strony internetowej, wówczas wpisujemy tę nazwę w górnym pasku i klikamy Enter. Wtedy otworzy nam się dokładnie ta strona, której szukamy, np. strona Fundacji Idea dla Ciebie. Ale najczęściej jest tak, że poszukujemy jakiejś informacji i nie znamy konkretnego adresu strony internetowej. Wtedy warto skorzystać z wyszukiwarki Google. W górnym pasku należy wpisać google.pl, czyli google.pl i kliknąć Enter. Teoretycznie w dzisiejszych czasach w internecie możemy znaleźć prawie wszystko. Przez internet możemy umówić się do lekarza bez wychodzenia z domu, możemy zrobić dowolne zakupy i kurier przywiezie je nam pod drzwi, czy znaleźć na przykład wszystkie informacje z dowolnej dziedziny i obejrzeć nasz ulubiony film. Wystarczy wpisać to, czego szukamy w tym miejscu. Na przykład jeżeli szukamy zimowej czapki w kolorze czerwonym, wpisujemy w Google czerwona czapka zimowa i klikamy Enter. Wyszukiwarka sama wyszuka nam informacje z tym związane oraz pokaże nam na przykład sklepy internetowe, w których możemy ją kupić.
Gdy skończymy już naszą pracę na komputerze i chcemy go wyłączyć, nie powinniśmy tego robić w taki sam sposób, jak włączaliśmy komputer, czyli wciskając przycisk na obudowie komputera. Aby prawidłowo wyłączyć komputer, należy kliknąć ikonę Start, znajdującą się w lewym dolnym rogu. Następnie klikamy opcję Zamknij i wówczas nasz komputer zostaje bezpiecznie wyłączony. Na zakończenie przedstawiam trik, jak skopiować dowolny tekst z różnych zdjęć znalezionych w internecie. Potrzebujemy do tego rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome o nazwie Project Napta. Klikamy Dodaj do Chrome i Dodaj rozszerzenie. Włączamy stronę i zdjęcie, z którego chcemy skopiować tekst. Zaznaczamy odpowiedni fragment i możemy go skopiować. I tak możemy zrobić z większością grafik znalezionych w internecie. Mam nadzieję, że ten film zachęcił Państwa do rozpoczęcia swojej własnej przygody z komputerem, a w następnym odcinku tej serii przyjrzymy się dokładnie, jak działa telefon komórkowy typu smartfon i w jaki sposób należy go obsługiwać. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście do końca i zapraszam do subskrybowania kanału naszej fundacji. Do zobaczenia!